Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak zrobić idealne pączki. Takie babcine, prawdziwie domowe, do których te z Twojej lokalnej cukierni się nie umywają. Mój przepis na pączki dopracowywałam przez lata, a rady zawarte w tym filmie są rezultatem ich wielokrotnego robienia i doskonalenia przepisu. Tak więc za chwilę obejrzysz starannie opracowany przepis, w którym krok po kroku pokazuję, jak robić pączki, aby wspaniale się udały i wyszły nawet osobie, która robi je pierwszy raz w życiu. Postępuj dokładnie według moich wskazówek, bez żadnych odstępstw, a będziesz się cieszyć znakomitymi, mięciutkimi, puszystymi pączkami. To robimy? Przekonaj się, że nie jest to takie trudne. Składniki: ciasto, nadzienie i smażenie. Na początek kilka rad. Pączki lubią ciepło, więc wszystkie składniki, szczególnie te przechowywane w lodówce, jak jaja, masło, drożdże czy mleko, trzeba wyjąć co najmniej na 1 godzinę wcześniej z lodówki, aby nabrały temperatury pokojowej. Jeśli mąkę, cukier i inne składniki przechowujesz w zimnej spiżarni, też wyjmij je wcześniej i doprowadź do temperatury pokojowej. Najpierw robię rozczyn. Podgrzewam w mikrofalówce mleko do temperatury około 30-35 stopni. Powinno być ciepłe. Rozkruszam drożdże. Wsypuję 2 łyżeczki drobnego cukru i wlewam tyle ciepłego mleka, aby zakryło drożdże. Wsypuję 4 łyżeczki mąki i mieszam. Rozczyn powinien mieć gęstość śmietany. Zakrywam i odstawiam w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na 15-20 minut. Teraz miksuję żółtka z cukrem do białości. Do zrobienia ciasta potrzebuję dużą misę. Przesiewam do niej pół kilograma mąki tortowej typ 450. Wsypuję 1/3 łyżeczki soli. Dodaję zmiksowane z cukrem żółtka. Resztę ciepłego mleka. Rozczyn, który pięknie wyrósł i potroił swoją objętość. Na koniec dodaję 2 łyżeczki startej skórki cytryny oraz 30 ml spirytusu. Wszystkie składniki mieszam wstępnie drewnianą łyżką. Następnie wyrabiam ciasto ręką przez około 25-30 minut. Im dłużej, tym lepiej. Po około 18 minutach, kiedy ciasto odrywa się już od misy, dodaję stopniowo roztopione ciepłe masło. Masło jest już całe wmieszane. Ciasto jest już gotowe, mięciutkie i elastyczne. Formuję je w kulę, opruszam mąką, przykrywam i odstawiam w ciepłe miejsce pozbawione przeciągów na 1-1,5 godziny do podwojenia objętości. Jako nadzienia użyję powideł śliwkowych. Do kilku łyżek powideł dodaję 7-8 kropli aromatu rumowego i mieszam.
Minęło 1,5 godziny. Przygotowuję stolnicę i deskę na pączki. Opruszam je mąką. Popatrzcie, ciasto ładnie wyrosło. Odpowietrzam je i wykładam na stolnicę. Dzielę na 2 połowy. I z pomocą wagi odmierzam 60-gramowe porcje. 60 gramów da nam średniej wielkości zgrabnego pączka. Ciasta wystarczyło na 15 pączków. Teraz pączki będę formowała i nadziewała powidłami. Popatrz, jak to robię. Z porcji ciasta palcami ugniatam mały, gruby placek, na którego środek kładę pół do 3/4 łyżeczki powideł. Brzegi starannie zlepiam. Jest to bardzo ważne, aby pączki się nie rozpadły. Obtaczam w dłoniach, formując kulę i odkładam na deskę posypaną mąką z lepieniem do dołu. Popatrz jeszcze raz, jak to robię. Dzisiaj nadziewam pączki powidłami śliwkowymi, ale często też używam dżemu z płatków z dzikiej róży. Wszystkie pączki są już nadziane powidłami. Spłaszczam je lekko palcami i nakrywam ścierką. Zostawiam do wyrośnięcia na 30 minut w ciepłym miejscu bez przeciągów. Roztopiłam 6 kostek smalcu w szerokim, płaskim garnku. Tłuszcz powinien mieć temperaturę od 170 do 175 stopni i taką właśnie osiągnął. Wrzucam kawałek ziemniaka, a następnie kładę na tłuszcz za pomocą łopatki pączka stroną wyrośniętą do dołu, a z lepieniem do góry. Po włożeniu ostatniego pączka do garnka smażę je dokładnie 4 minuty. Po 2 minuty z każdej strony. Przez pierwszą minutę smażę pod przykryciem, a dalej bez przykrycia. Taki sposób smażenia pączków daje ładną, jasną obwódkę w połowie każdego pączka. Po 2 minutach pączki mają już brązowy kolor. Przekręcam je patyczkiem na drugą stronę i smażę kolejne 2 minuty. W międzyczasie sprawdzam temperaturę i reguluję palnik tak, aby tłuszcz miał temperaturę w okolicach 173 stopni. Temperatura tłuszczu zbyt niska spowoduje, że pączki nasiąkną tłuszczem, a temperatura za wysoka sprawi, że spalą się z wierzchu, a w środku będą surowe. Więc z tego powodu kontrola temperatury i jej regulacja jest bardzo ważna. Po upływie 4 minut wyjmuję pączki na talerz, wyłożony papierowym ręcznikiem, który wchłonie nadmiar tłuszczu. Podobnie smażę resztę pączków. Teraz pokażę drugi, znacznie szybszy sposób formowania i nadziewania pączków.
Ciasto po wyrośnięciu wyrabiam przez kilkanaście sekund i rozwałkowuję. Ciasto rozwałkowuję na grubość około 15 mm. Te pączki będą trochę większe niż formowane ręcznie w kulkę. Średnica tego wykrawacza to 9 cm. Krążki zostawiam na 20 minut w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Smażę tak samo jak pączki nadziewane, czyli po 2 minuty z każdej strony. Pączki kładę na papierowy ręcznik, aby odsączyć je z tłuszczu. Rękaw cukierniczy ze specjalną końcówką do nadziewania pączków napełniłam powidłami śliwkowymi. Wbijam do połowy pączka i powoli wyciskam trochę nadzienia. Jest to łatwy i szybki sposób nadziewania pączków. Teraz zrobię lukier. Do 4 łyżek cukru pudru dodaję 1,5 łyżki gorącej wody i mieszam. Gorące pączki smaruję lukrem lub opruszam cukrem pudrem. Wolicie pączki lukrowane czy pączki posypywane cukrem pudrem? Są gotowe. Można je wcinać. Przepyszne, puszyste, mięciutkie, mniam mniam. Dajcie znać, jak Wam smakowały. Będzie mi miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał i zostawisz kciuka w górę.